Witajcie, moi drodzy. Bardzo się cieszę, że znowu możemy się spotkać. Nieważne, czy słuchacie nas teraz o świcie, kiedy dom dopiero budzi się do życia i pierwsza kawa jeszcze paruje w kubku, czy może późnym wieczorem, kiedy świat już zwolnił, a na kolanach właśnie ułożył się miękki, mruczący ciężar. Jeśli jesteście tu z nami w tej chwili, to znaczy, że gdzieś obok was, na parapecie, na oparciu fotela albo na waszej własnej poduszce jest małe, ciche życie, które patrzy na świat zupełnie inaczej niż my. I to właśnie o tym świecie dziś znowu spróbujemy porozmawiać. Spokojnie, bez pośpiechu, jak w dobrej, długiej rozmowie przy kuchennym stole. Powiedzcie, co u was słychać? Jak wasze kocury, jak wasze kotki? Czy któraś z tych małych, futrzastych dusz postanowiła dziś w nocy urządzić wam maraton biegania po mieszkaniu? Dokładnie wtedy, kiedy wasze ciało najbardziej potrzebowało snu? Czy obudziliście się rano i na środku dywanu czekał na was prezent, dumnie złożony, jakby był dowodem największej miłości? A może ktoś właśnie siedzi teraz obok was i patrzy tym swoim spokojnym, trochę tajemniczym spojrzeniem, które mówi więcej niż 1000 słów? Wiecie, mam wrażenie, że życie z kotem to trochę jak mieszkanie z kimś, kto nigdy do końca nie zdradzi nam wszystkich swoich sekretów. Możemy obserwować, możemy się domyślać, możemy próbować tłumaczyć ich zachowania logiką, ale gdzieś w środku zawsze zostaje ta nutka magii. I może właśnie dlatego tak bardzo nas to wciąga. To jest druga część naszej rozmowy o kocich dziwactwach, o tych małych, codziennych scenach, które rozgrywają się tuż obok nas, często niezauważone albo zbyt szybko zbywane uśmiechem. W poprzednim odcinku dotknęliśmy kilku takich zachowań, które wydają się zabawne albo dziwne, a tak naprawdę są głęboko zakorzenione w naturze kota. Dziś pójdziemy krok dalej. Spróbujemy zajrzeć jeszcze trochę głębiej w ich emocje, w ich rytuały, w ich sposób przeżywania świata. Bo kot to nie jest tylko zwierzę, które mieszka z nami w domu. To jest ktoś, kto w pewien sposób współtworzy nasze życie, kto potrafi zmienić nasz nastrój jednym spojrzeniem, kto czasem rozśmiesza do łez, a czasem zmusza do refleksji, kiedy siedzi w ciszy i patrzy w przestrzeń, jakby widział coś, czego my już dawno przestaliśmy dostrzegać. Jeśli więc macie teraz chwilę, usiądźcie wygodnie. Przytulcie swojego kota, jeśli akurat wam na to pozwoli, albo pozwólcie mu odejść z tą jego słynną, niezależną godnością i po prostu bądźcie z nami, bo ta opowieść, jak zwykle, będzie trochę o kotach, a trochę o nas samych. I wiecie co? Jest jedna rzecz, która absolutnie nigdy nie przestanie mnie w kotach zaskakiwać. Te nagłe wybuchy energii. Ten moment, kiedy przez pół dnia kot wygląda jak filozof życia. Leży, patrzy w przestrzeń, oddycha powoli, jakby rozmyślał o sensie istnienia, a potem nagle, dosłownie w jednej sekundzie, zamienia się w rakietę. U nas w domu mistrzem takich nagłych startów jest Maurycy. On potrafi spać zwinięty w kulkę na oparciu kanapy, absolutnie nieruchomy. I nagle, bez żadnego ostrzeżenia, zrywa się, jakby ktoś nacisnął przycisk turbo. Biegnie przez całe mieszkanie, ślizga się na zakrętach, odbija od ściany, wskakuje na półkę, z półki na parapet i znika. Po czym po minucie wraca spokojnym krokiem, jakby nic się nie wydarzyło. Jakby chciał powiedzieć, nie wiem, o co wam chodzi. I wiecie, co jest najciekawsze? To nie jest tylko jego dziwactwo. W fundacji widzimy to samo. Nasza misia, ta, która kiedyś była w naprawdę tragicznym stanie i dziś już zostaje z nami na zawsze, potrafi przez cały dzień poruszać się bardzo ostrożnie, wręcz dostojnie. A potem wieczorem, kiedy robi się ciszej, nagle zaczyna galopować po korytarzu jak małe źrebaki. I wtedy człowiek patrzy na nią i myśli, to jest właśnie życie wracające do ciała. Z biologicznego punktu widzenia to zresztą ma ogromny sens. Koty są drapieżnikami, nawet te kanapowe, nawet te najbardziej rozpieszczone. W naturze ich organizm przygotowany jest na krótkie, intensywne wybuchy aktywności. Szybki pościg, skok,
złapanie zdobyczy. A ponieważ nasze domowe koty nie muszą polować, ta energia gdzieś musi znaleźć ujście. I właśnie wtedy pojawiają się te słynne zoomies. Czasem wystarczy jeden dźwięk, czasem cień na ścianie, czasem coś, czego my w ogóle nie jesteśmy w stanie dostrzec. A kot już wie, że to jest ten moment. Powiedzcie mi, wasze koty też tak mają? Te nagłe, kompletnie nieprzewidywalne starty o 2:00 w nocy, albo tuż po tym, jak właśnie wygodnie usiądziecie z herbatą. Czy też zdarzyło wam się kiedyś pomyśleć, że w waszym spokojnym mieszkaniu mieszka mały gepard, tylko w przebraniu pluszowej poduszki? Ja zawsze wtedy przypominam sobie, że pod tą miękką sierścią wciąż bije serce łowcy. Nawet jeśli ten łowca przed chwilą spał z łapą na mojej twarzy. A skoro już jesteśmy przy tych wszystkich kocich niespodziankach, jest jeszcze jedna rzecz, która potrafi człowieka rozbroić zupełnie. To ich gadanie. Ten ich język, którego niby nie znamy, a jednak rozumiemy go lepiej niż wiele ludzkich słów. Bo koty naprawdę rozmawiają. Nie tylko miauczeniem. One mówią spojrzeniem, ogonem, ułożeniem uszu, sposobem, w jaki siadają obok nas w ciszy. Czasem wystarczy jedno ciche mrr i już wiemy, czy to jest prośba, skarga, czy po prostu wyznanie miłości. Maurycy na przykład ma cały repertuar dźwięków. Jest takie jego krótkie, zdecydowane miau, które oznacza chodź natychmiast, mam sprawę. Jest długie, przeciągłe mrra, które brzmi jak opowieść o całym dniu. A jest też cichutkie mruczenie, kiedy przychodzi w nocy i kładzie się obok głowy, jakby chciał powiedzieć jestem, pilnuję cię. W fundacji widzimy to jeszcze wyraźniej. Pamiętam Misię, kiedy trafiła do nas po raz pierwszy. Była przerażona, zamknięta w sobie, jakby świat przestał mieć dla niej sens. Nie potrafiła zaufać. Nie potrafiła nawet dobrze spojrzeć człowiekowi w oczy. A potem, krok po kroku, zaczęła mówić. Najpierw delikatnym mruczeniem przy jedzeniu, później krótkim miałknięciem, gdy wchodziliśmy do pomieszczenia. A któregoś dnia po prostu przyszła i usiadła obok, w ciszy. I to było jej najpiękniejsze zdanie. Kot nie potrzebuje słów. On mówi całym sobą. Sposobem, w jaki dotyka nas łapką. Tym, jak nagle wtula głowę w naszą dłoń. Tym, że wybiera właśnie nas spośród całego świata. Za co wasz kot próbuje wam powiedzieć? Czy rozpoznajecie już jego język? Czy macie takie momenty, kiedy patrzycie na niego i macie wrażenie, że między wami dzieje się rozmowa, bez jednego wypowiedzianego słowa? Bo może właśnie dlatego tak bardzo je kochamy. Bo uczą nas słuchać, ciszy. A skoro już jesteśmy przy tych wszystkich kocich niespodziankach, jest jeszcze jedna rzecz, która potrafi człowieka rozbroić zupełnie. To ich gadanie. Ten ich język, którego niby nie znamy, a jednak rozumiemy go lepiej niż wiele ludzkich słów. Bo koty naprawdę rozmawiają. Nie tylko miauczeniem. One mówią spojrzeniem, ogonem, ułożeniem uszu, sposobem, w jaki siadają obok nas w ciszy. Czasem wystarczy jedno ciche mrr i już wiemy, czy to jest prośba, skarga, czy po prostu wyznanie miłości. Maurycy na przykład ma cały repertuar dźwięków. Jest takie jego krótkie, zdecydowane miau, które oznacza chodź natychmiast, mam sprawę. Jest długie, przeciągłe mrra, które brzmi jak opowieść o całym dniu. A jest też cichutkie mruczenie, kiedy przychodzi w nocy i kładzie się obok głowy, jakby chciał powiedzieć jestem, pilnuję cię. W fundacji widzimy to jeszcze wyraźniej. Pamiętam Misię, kiedy trafiła do nas po raz pierwszy. Była przerażona, zamknięta w sobie, jakby świat przestał mieć dla niej sens. Nie potrafiła zaufać. Nie potrafiła nawet dobrze spojrzeć człowiekowi w oczy. A potem, krok po kroku, zaczęła mówić. Najpierw delikatnym mruczeniem przy jedzeniu, później krótkim miałknięciem, gdy wchodziliśmy do pomieszczenia. A któregoś dnia po prostu przyszła i usiadła obok, w ciszy. I to było jej najpiękniejsze zdanie. Kot nie potrzebuje słów. On mówi całym sobą. Sposobem, w jaki dotyka nas łapką. Tym, jak nagle wtula głowę w naszą dłoń. Tym, że wybiera właśnie nas spośród całego świata.
Zastoważ kot próbuje wam powiedzieć? Czy rozpoznajecie już jego język? Czy macie takie momenty, kiedy patrzycie na niego i macie wrażenie, że między wami dzieje się rozmowa, bez jednego wypowiedzianego słowa? Bo może właśnie dlatego tak bardzo je kochamy. Bo uczą nas słuchać, ciszy. Wiecie, kiedy mówimy o tym, że koty mówią całym sobą, to ja zawsze mam przed oczami jedną konkretną istotę. Milenkę. To jest kot, który trafił do nas kilka lat temu po wypadku. Nie pamiętam już dokładnie, który to był rok, bo w fundacji czas trochę płynie inaczej. Mierzy się go nie kalendarzem, tylko historiami zwierząt, które zostają z nami na zawsze. Mila przyjechała przerażona, posklejana bólem, nieufna wobec każdego ruchu dłoni. Nie miauczała prawie wcale, nie protestowała, po prostu patrzyła. A kto zna spojrzenie kota, ten wie, że w takim spojrzeniu potrafi zmieścić się cały świat. Dziś Milena jest zupełnie innym kotem. Wciąż chora, wciąż wymagająca leczenia, ale kiedy wieczorem siada obok człowieka i zaczyna cicho mruczeć, to jest jak rozmowa. Bez słów, bez dramatów, po prostu obecność. I wtedy człowiek nagle rozumie, że to nasze przekonanie, że zwierzę nic nie mówi, jest jedną z największych pomyłek, jakie sobie w życiu wymyśliliśmy. Bo kot nie potrzebuje języka, on potrzebuje tylko serca po drugiej stronie. A kiedy ten odcinek powoli dobiega końca, chciałbym, żebyśmy na chwilę wszyscy zwolnili. Tak po prostu. Jak kot, który nagle przestaje biec przez mieszkanie i siada w smugach popołudniowego światła. Jakby przypomniał sobie coś bardzo ważnego. Coś, co my, ludzie, tak często gubimy w codziennym pędzie. Może dziś wieczorem, kiedy już ucichnie dzień, usiądziecie obok swojego kota. Nie trzeba wiele. Czasem wystarczy dłoń położona na jego ciepłym futrze, ciche mruczenie, które przypomina, że życie nie musi być ciągłym biegiem. Że można po prostu być obok siebie. Przytulcie dziś swoje koty, nawet jeśli są trochę dziwne, trochę nieprzewidywalne, trochę jak z innej planety. Bo właśnie w tej ich inności kryje się coś niezwykle prawdziwego. One uczą nas cierpliwości, uczą nas uważności, uczą nas miłości, która nie potrzebuje wielkich słów ani wielkich gestów. A jeśli waszego kota już z wami nie ma, może dziś warto pomyśleć o nim przez chwilę. Wspomnieć jego ulubione miejsce na parapecie, jego sposób patrzenia, jego małe rytuały, które kiedyś wydawały się zwyczajne, a dziś okazują się bezcenne. Dziękujemy, że jesteście z nami, że słuchacie, że razem z nami tworzycie tę cichą, dobrą przestrzeń dla zwierząt, dla ludzi, dla historii, które warto opowiadać. Dobranoc albo dobrego dnia, jeśli słuchacie nas o poranku. A my wrócimy do was już wkrótce, z kolejną opowieścią, z kolejnym mruczeniem między słowami. Ojej, kochani, przepraszam was najmocniej. W tym całym zamieszaniu zupełnie zapomniałem powiedzieć jednej ważnej rzeczy. Już w przyszłym tygodniu spotkamy się w nowym odcinku i tym razem bohaterami będą nasze ukochane kundelki. Będzie trochę śmiechu, trochę wzruszeń i kilka historii, które, jak to zwykle bywa, napisało samo życie. A skoro już jesteśmy na samym końcu, pamiętajcie proszę o kliknięciu w łapkę i o subskrypcji naszego kanału. To naprawdę pomaga nam docierać z wiedzą do kolejnych opiekunów zwierząt. Pomaga nam iść dalej, rozwijać się i tworzyć następne odcinki. Jeśli chcecie, możecie też skorzystać z przycisku Wesprzyj. Czasem to symboliczna złotówka czy dwie, a dla nas to ogromna pomoc i realne wsparcie w codziennej pracy. Możecie również zostać naszymi patronami. Link do Patronite znajdziecie jak zawsze pod każdym odcinkiem Kundel Podcastu. Dziękujemy, że jesteście z nami i do usłyszenia już wkrótce.